Jednym z elementów kariery nurkowej jest zostanie instruktorem nurkowania. O tym, jak to jest szkolić instruktorów nurkowania sprzętowego, rozmawiałem z Piotrem Stusem. A dziś porozmawiam z Frankiem Przeradzkim, który opowie, jak to jest zostać trenerem instruktorów freedivingu. Czy to była trudna droga i czy jest ona podobna do tej, jaką przebywają nurkowie sprzętowi. Posłuchajcie. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Halo Franku, halo Franku. Halo, jak mnie słychać? Serwus wszystkim. Cześć, miło Cię widzieć po raz chyba trzeci Tak w jest. podcaście. To standardowe pytanie na rozgrzewkę, gdzie ostatnio nurkowałeś? No nie zaskoczę, przepraszam. Nurkowałem w Deep Spocie wczoraj, bez butli. Niemalże sięgnąłem dna, ale usłyszałem wielki hałas i się przestraszyłem. O. Niesłusznie, ale jadę nurkować w Sylwestra nad Hańcze. Mogę powiedzieć, że jadę w inną stronę niż Deep Spot. No. Ale to nie, jedziesz, nie znaczy, że zanurkujesz. Znaczy tak, to jest punkt dla ciebie. Głęboko wierzę, że osiągnę jakąś głębię. Tak, dotkniesz wody chociaż. No tak. Ale to pięknie. Hańcza, fajny akwen, jeszcze mi się nie udało tam być. A wszyscy zapraszają. Polecam. Wiem, wam z Warszawy bliżej, z Łodzi ciut dalej. Tak, biorę to na klatę. No. Ja się zakochałem w Apiennikach Solejowskich, bo są blisko. Nie, jak z Łodzi, to ja zapraszam na Bałtyk po prostu, tylko rzeczywiście być może nie w Sylwestra akurat, to może nie prawda. Najlepszy czas na Bałtyk. Słuchaj, ostatnim razem jak rozmawialiśmy, to gadaliśmy o tym, jak być dobrym nurkiem i jak być... Ciągle tak. Próbujemy to osiągnąć. Jak być też instruktorem i jak zostać freediverem. Tak. I teraz to sobie połączymy instruktora z freediverem, czyli porozmawiamy sobie, jak zostać instruktorem instruktorów freedivingu. Najpierw rozumiem, że instruktorem freedivingu, a później instruktorem o tej ścieżce GoPro. Tak, cała ścieżka rozwoju, bo zdałeś ostatnio jakieś egzaminy magiczne. Tak, dokonało się. Że są zawiłości w tym temacie, ja widzę całą listę w ogóle. Tak, musiałem sobie, mimo że robię to 3 lata, musiałem sobie otworzyć ściągawkę, bo z głowy to ja już nic nie robię z głowy. To co, oddaję ci mikrofon i opowiadaj. No to cześć, widzimy się za pół godziny. Tak. To, co chcę powiedzieć, to, że nazwy, jak ktoś śledzi tych stopni freedivingowych i stopni scuba, mogą być podobne, ale tak naprawdę jednak ta ścieżka rozwoju jest trochę inna. Ja szkolę w organizacji SSI, natomiast z tych głównych jest relatywnie podobnie, chociaż w takich stricte freedivingowych jest trochę inaczej. To też jest tak. Więc będę mówił o SSI-u, który nie przymierzając w Polsce szkoli najwięcej freediverów ze wszystkich organizacji. O, super. Także najwięcej freediverów wyszkolonych i certyfikowanych mamy w SSI-u, stąd jest to dosyć naturalny wybór w tym momencie. Jak się zostaje freediverem, o tym wydaje mi się, że mówiłem, więc teraz tylko taki quick reminder, że są 3 poziomy. Jak poprzednio mówiłem, one się jeszcze nazywały level 1, level 2 i level 3, a teraz nazywają się ładniej, bardziej humanistycznie, czyli freediver, advanced freediver i performance freediver. Performance freediver kojarzy mi się z tańcem od razu. A to on musi dobrze performować. Mamy takiego jednego tutaj instruktora już, Damiana, który jest tancerzem i choreografem i on potrafi robić niesamowite tańce i potrafi również na 45 metrach bez butli też je robić, więc to jest bardzo... on jest bardzo performance freediverem. Więc tak się da. Ale nazwami też te programy się trochę zmieniają cały czas, ale tak jak w scuba, tak jakoś tam ewoluuje sobie, tu nie ma powiedzmy rewolucji, jest ewolucja. W każdym razie idea tych stopni jest taka, że ten pierwszy stopień freediver, każdy komu działają uszy, zatoki, wyrównywanie ciśnienia da radę zrobić, nie trzeba być żadnym tytanem wstrzymywania oddechu, są bardzo małe właśnie oczekiwania co do performance'u takiego freedivera. To ma być, dostajesz narzędzie, które umożliwia ci później freedivingować coraz lepiej i robić to bezpiecznie. Od tego jest ten pierwszy stopień i nikt nie powinien mieć obaw, że za krótko wstrzymuje oddech i go nie zda, bo to kompletnie nie jest problemem. Później jest ten Advanced Freediver, który czyni z freedivera takiego rzeczywiście samodzielnego freedivera, który pójdzie z kumplem, wezmą sobie sprzęt, bo już będą mieli go używać i pojadą do Grecji i będą tam ćwiczyli freediving we dwóch z zabezpieczeniem, to jak jeszcze dorobią do tego kurs pierwszej pomocy, w razie czego tlenowej, który taki sam jak z butlą, to dokładnie ten sam kurs, to takie 2 osoby naprawdę są w stanie samodzielnie się sobą zaopiekować. I później jest ten performance freediver, który sprawia, że przygotowujemy się już do bycia naprawdę mocnym, silnym freediverem,
który wie, jak trenować do zawodów, wie, jak się przygotowywać, wie, jak wdrożyć dietę, dużo więcej ćwiczeń oddechowych, rozciągających, takich ukierunkowanych na płuca, więc tam jest rzeczywiście dużo więcej. Ja na przykład jestem tym performance freediverem, zrobiłem tu kurs Unitasa, ale żeby być instruktorem freedivingu, nie trzeba być performance freediverem wcale. Czyli level niżej jako freediver, ale możesz szkolić. Tak. Więc to jest takie moim zdaniem bardzo fajne i to jest coś, co właśnie te federacje butlowe wniosły w świat freedivingu, że nie oczekuje się, że instruktor musi być alfą i omegą wyczynowego freedivingu, ma być dobrym dydaktykiem i umieć prowadzić bezpieczne szkolenia. No właśnie, bo instruktor to dydaktyk, nauczyciel. Tak, i to jest bardzo analogiczne, bo ja wywodzę się ze świata też narciarskiego, jakby na równi z nurkowym i tam to też taka częsta dyskusja, że ktoś mówi, moje dziecko trenuje u tam mistrza Polski. A tak mamy, oczywiście są mistrzowie Polski, którzy są świetnymi dydaktykami, ale są mistrzowie Polski, którzy, nie wiem, przyszło im to strasznie łatwo i nie umieją uczyć początkujących, bo sami jakby byli naturalnymi talentami, jakby nie rozumieją problemów zwykłych zjadaczy chleba i odwrotnie są przeciętni narciarze, którzy świetnie uczą początkujących na przykład. No i z freedivingiem może być tak, że ktoś uprawia przyzwoity, taki solidny freediving, nie wstrzymuje oddechu na nie wiadomo ile i nie przepływa nie wiadomo ile i nie nurkuje nie wiadomo jak głęboko, ale umie fajnie zorganizować zajęcia, ciekawie opowiedzieć ludziom co jak, zrobić to wszystko bezpiecznie, dobrze, czasowo, efektywnie zorganizowany i jest dobrym nauczycielem freedivingu. Na przykład nie jest dobrym pewnie trenerem wyczynowców freedivingowych, ale nauczycielem tak. Więc jest takie rozgraniczenie, że nauczyciel a atleta to jednak są dwie różne osoby, które czasem się spotykają w jednym ciele, ale czasem zupełnie nie. No dokładnie. Zresztą mi się zdarzyło... Patrz jak ci dałem, z 5 minut i już możesz coś powiedzieć. Faktycznie. Mi się zdarzyło uczyć ludzi na imersoterapii, tych podstawowych, nie wiem, zalania maski i tak dalej. Tu możesz super umieć samemu zalewać sobie maskę, ale nauczyć tego kogoś i tak, to są faktycznie zupełnie inne umiejętności. To jest inna para kaloszy. Takie doświadczenia, jak ktoś... No ja mam na przykład taki mój osobisty problem, słabość, przyznaję się do tego, z dziedzinie dydaktyki freedivingu, że umiem wyrównywać ciśnienie metodą BTV, czyli taką, że nie łapię się za nos, a uszy pykają. Umiem to robić, nauczyłem się tego nurkując z butlą, jakby spędziłem setki, tysiące godzin pod wodą i te uszy sobie odtykałem i mi działa. Bez problemu działa, jest świetnie. Nie mam pojęcia, jak mam kogoś tego nauczyć. Jakby teraz się uczyć tego, ale to w powijakach. W sensie absolutnie nie mam tej kompetencji. Wiem o tym, że to nie jest coś, czego ja mogę kogoś nauczyć. A na przykład wiem, że właśnie Nitas, Bóg ekwalizacji nasz tutaj polski, Nitas jakby nie przyszło mu to samo. On usiadł do książek, materiałów, fizjologii, zgłębił temat, poświęcił temu czas, nauczył się i Nitas w związku z tym umie też tego nauczyć. A ja nie, bo mi przyszło za łatwo. No ale nie przekażę tej wiedzy dalej jakby na tym poziomie. Także to jest jakaś różnica. Więc jak sobie jesteśmy tymi freediverami i chcemy zacząć kogoś uczyć, to jest to właśnie stopniowane, co jest jakby też trochę inne niż w scuba, no bo w scuba to powiedzmy można by do nurkowania technicznego jakoś odnieść, tak? No bo w scuba musisz zrobić pierwszy stopień, drugi stopień, ten rescue, no pierwszą pomoc trzeba zrobić wszędzie, dive mastera, dive guide'a i potem można robić instruktora albo instruktora asystującego. Ale na przykład można być nurkiem technicznym, nurkującym głęboko, długo na mieszankach, a nie być dive masterem i się nie kwalifikować w ogóle do kursu instruktorskiego, mimo że samemu jakby umiem nurkować głęboko z wieloma butlami, tylko to jest po prostu coś innego. Tak, no inna ścieżka. Tak, to nie zbliża mnie do uczenia początkujących ludzi, wyjmować i wkładać automat do buzi, jeżeli ja to umiem robić z zamkniętymi oczami w ciemnej masce, bez płetwy i tak dalej. No tak. Więc jakby ścieżka, bo jakby na tym się dzisiaj skupimy, tak? Jak to zrobić, żeby stać profesjonalistą. Więc najpierw zacznę w ogóle od czegoś, co jest poboczne, jest tylko w SSI-u, na teraz przynajmniej, i jest taką nietypową rzeczą, która myślę, że jak zrobiona z głową, to się broni. SSI wyszedł z takiego założenia. Jeżeli mamy instruktora, który nurkuje z butlą, jest po kursie instruktorskim, zna system SSI, wie jak uczyć, jakby tego go uczyliśmy na kursie instruktorskim, to jeżeli ten ktoś jeszcze lubi freediving i freedivinguje
I my na przykład tu mamy, to jest takie nasze wewnętrzne zdanie, że on musi być po kursie level 1, czyli tym freediver. SSI akceptuje, że on umie we freediving, może nie być certyfikowany. To jest takie trochę coś z przeszłości, że kiedyś było dużo freediverów, którzy się nauczyli, ale nie było tych kursów i stopni i tam różnie. To może zostać, czyli tak, jest instruktorem nurkowania z butlą SSI, jest freediverem, może zostać instruktorem stopnia Basic Freediver. I to jest taki pierwszy stopień freedivingowy, to jest trochę więcej niż try freediving, czyli taka próbka. To jest już taki stopieniek, nazwijmy to. Chodzi o to, że jest tam i nurkowanie jakby w poziomie, i statyka, i płytkie, ale nurkowanie w głąb. Te 3 rzeczy. Więc taki instruktor scuba, który sam już ze sobą sobie radzi ze swoim freedivingiem, przychodzi na przykład do mnie, ale jeszcze do paru innych osób. Jest nas chyba 5, 4 w SSI w Polsce teraz. I mówi, chciałbym zostać Basic Freediving instruktorem. Robi taki kurs, na którym pokazujemy mu, jak wygląda kurs Basic Freediver, jak się robi ćwiczenia, jakie błędy najczęściej popełniają ludzie i jak robić to bezpiecznie. I może potem wdrażać takie osoby do świata, robić im takie freedivingowe intra. Uczciwie też powiem, że jest to dyskusyjna rzecz, bo jakby tacy hardkorowi freediverzy mówią, no nie, bzdura, jakby będzie coś, brzydko machał nogami, brzydko głową odkręciał, robił błędy, że to wszystko nie tak. I coś w tym jest racji. Tak, to nie będzie najświetniej poprowadzony, w sensie takim technicznym pewnie, kurs freedivingu, z tym, że stopień Basic Freediver czy Try Freediving nie jest od tego. To jest taka sytuacja, że nie wiem, jedziesz sobie z partnerką na przykład, nie wiem, do Chorwacji, partnerka bierze butlę i nurkuje z butlą, a ty zostałeś z bąbelkiem na brzegu i znalazł się ktoś, kto by, bo nie wiem, bąbelek zasnął i mówi, to chodź, spróbuj freedivingu. Tak, zrób sobie taką pierwszą lekcję. I tu przy brzegu, bąbelek w wózeczku, ty hops do wody, robisz co trzeba i potem mówisz, fajny ten freediving, chcę zrobić kurs. No i już u tego instruktora tego kursu nie zrobisz, chyba że on sam się tam rozwinął, ale wiesz w ogóle, z czym się je freediving, czy to dla ciebie, czy nie, więc taka jest idea i to można zrobić jakby kompletnie niezależnie od tej ścieżki freedivingowej, jeśli jest się instruktorem z butlą. To jest pierwsza taka nieoczywistość. Potem wchodzimy w instruktora freedivingu, w instruktora asystującego. To też jest freediving assistant instructor, tak jak z butlą dokładnie. To nie jest asystent instruktora, tylko instruktor asystujący. Różnica trochę polega na tym, że on wbrew pozorom jest samodzielny. On bardzo dużo może robić samemu. Czyli taki asystent z nazwy trochę. Tak, no to jest takie coś, że jest podział i to jest w standardach bardzo precyzyjnie rozpisane, ale taki instruktor asystujący może zrobić całą teorię, całą płytką część basenową. Wydaje mi się, że w butli też nie chcę kłamać, skupmy się na freedivingu teraz. Może prowadzić te intra właśnie i takie, więc jest to taki stopień, który tak naprawdę bardzo dużo już daje, ale nie może poprowadzić całego kursu freediver. I tutaj to, co jakby może kogoś skłonić, żeby, aż sobie otworzę ściągawkę, skłonić, żeby już tam zacząć, to taki na przykład ścieżka, że mamy powiedzmy instruktora z butlą, który się wkręcił we freediving. To tu, gdzie rozmawiamy, na górze jest już sporo takich ananasów, tak? I zbierają tam doświadczenia, ale powiedzmy nie mają jeszcze tak wiele tych sesji freedivingowych, nie mają tak dużo jakby stopni, a zarazem są doświadczonymi dydaktykami. W sensie już długo uczą ludzi, znają się na SSI-u, albo na przykład ktoś przychodzi z jakiejś innej profesji, gdzie uczył ludzi, bo jest instruktorem jogi, pilatesu, czegoś tam. Więc jakby tą koncepcję, że dobra, umiem uczyć ludzi i umiem przekazywać wiedzę. To jest ważne. No to jest bardzo ważne. Tak. My oczywiście uczymy tego naprawdę na tych kursach tak solidnie. Niemniej też ktoś jakby musi wiedzieć, że to w ogóle to jest coś, co on chce robić. Bo jak nie, to nikt nie zostanie instruktorem, tylko nikt będzie freediverem i wszystko będzie dobrze. Więc jak już mamy 50 zalogowanych sesji, czyli szczerze mówiąc nie tak dużo. 50 sesji to nie jest jakoś bardzo dużo. Skończono 18 lat. Stopień freediver, czyli ten pierwszy i taki kurs Training Techniques. To jest taki kurs krótki, można go zrobić 1-2 dni, którym uczymy się znowu jak trenować, jak się poprawiać. To jest jakby taki kurs nakierowany na progres sportowy, wydolnościowy. To jak mamy te 3 rzeczy, możemy przystąpić do kursu instruktora asystującego we freedivingu i ten kurs, uczciwie mówiąc, trwa prawie tyle samo co kurs freediver cały, freediving instructor.
więc tam będzie różnica dosłownie 1 dnia. I po tym kursie właśnie mogę już prowadzić te basiki i mogę prowadzić część basenową płytką kursu Freediver i mogę być asystentem, co sprawia na przykład, że jak załóżmy normalnie instruktor bierze na kurs tam 3-4 osoby, to z takim asystentem może wziąć 5-6. To też jest tam rozpisane, zależy od warunków środowiskowych, więc to się będzie różniło w różnych miejscach. Nie zawsze będziemy mieli te same czynniki. Czyli to jest taki sposób, żeby w sumie tak naprawdę bardzo szybko, odkąd zostałem freediverem, wejść w tę ścieżkę profesjonalną, zarazem z gwarancją, że zawsze ja będę pracował razem z kimś bardziej doświadczonym, kto będzie trzymał pieczę nad tym wszystkim. Tak? Będzie jakoś pobrał. I to jest świetny sposób, żeby jakby wejść w świat profesjonalny i uczyć się co dalej. Ponieważ ten kurs jest długi, to on na przykład nie będzie też znacząco tańszy niż ten cały kurs Freediving Instructor, bo nakład pracy jest niemalże taki sam, ale przez wzgląd na to mniejsze doświadczenie kandydata jakby zatrzymujemy się stopień wcześniej. Tam powiedziałeś, że może na płytkich basenach on prowadzić szkolenia, a płytki basen we freedivingu to ile to jest metrów? Do 5 metrów wydaje mi się, znowu nie chcę skłamać, ale 5-6 metrów, do tych głębokości można prowadzić tę część basenową na zajęciach. To jest tak, że na kursie mamy część basenową, gdzie skupiamy się na dynamice, czyli tym pływaniu w tej we w te płytko pod wodą i ratownictwie tam i statykę, czyli statyczne wstrzymywanie oddechu. To są te części, które nazywamy basenowymi. Jest też stopień pool freediver, jak na przykład ktoś nie ma akurat deep spotu u siebie, a tak mają na przykład obie Ameryki, że nie mają deep spotu u siebie, ani niczego podobnego, to może zrobić na basenie cały kurs, jakby będzie teoria i nurkowanie jakby płytko w tej we w te, a później przyjechać do deep spotu, albo niech już będzie do jakiegoś morza, wejść do niego i tam douczyć się, jak się pogrąża w dół, a nie w poziomie. Więc jakby to będzie mógł robić ten asystujący. Więc tutaj jakby w nurkowaniu z butlą nie ma nic takiego, że tak szybko można przeskoczyć ze stopnia nurka rekreacyjnego do już profesjonalisty. Zarazem, żeby zostać tym asystującym, trzeba zdać egzaminy, w których jest prezentacja, jest jakby i nauczanie akademickie, i nauczanie w wodzie. Więc uczciwie, jeżeli ktoś ma 50 sesji, ale takich, że ze szwagrem oglądali sobie rybki gdzieś w Egipcie, no i to było fajne, mieli te maski z Decathlonu, to się nie uda. Po prostu nie za tego egzaminu, nie po złośliwości, tylko nie ma tego doświadczenia, które jest potrzebne, żeby zdać, więc to nie jest taki jakby wytrych, że nie, no to banalne. To nie jest kurs, który każdy zdaje. My jesteśmy generalnie w stanie ocenić, umówić się z kandydatem wcześniej i powiedzieć, no dobra, to przystępujmy do tego kursu i raczej się uda, albo popracuj jeszcze nad tym, ponurkuj i wróć za miesiąc, 2, czy cokolwiek, ileś tam sesji. Więc z jednej strony jest ta wartość 50, oczywiście każdy sobie może powiedzieć, ja zrobiłem 100. Tylko, że to naprawdę widać. To po prostu widać, więc to w wodzie bardzo szybko się wyjaśnia. Jeżeli ktoś by chciał tak pójść bardzo na skróty, to nie do tego kursu i to z takich bardzo obiektywnych powodów. Mamy taką matrycę, za co dajemy ile punktów i bardzo szybko staje się jasne, że nie, to się nie uda. A zarazem jeśli ktoś jakby właśnie, nie wiem, nie umie nurkować bardzo głęboko, albo nie umie wstrzymać oddechu na bardzo długo, ale radzi sobie, robi ćwiczenia poprawnie, jakby nie zgina strasznie nóg, rąk czy jakichś stawów w złych miejscach, w złych momentach, to tak, i wie jak się zaopiekować jakąś sambą, czy takimi różnymi rzeczami, to jak najbardziej jest w stanie naprawdę szybko wskoczyć w ten poziom, w którym już będzie mógł pracować i zbierać doświadczenie, żeby później się rozwijać. Chcesz o coś zapytać, czy dalej? Nie, słucham. Lecę z tym? Dobrze. Ciekawie opowiadasz. Więc następny krok, i tu znowu jakby ściągaweczka, to jest ten freediving instructor. I tak jak powiedziałem, sam kurs jest naprawdę bardzo niewiele dłuższy od tego na asystującego. A jest jakiś taki upgrade z asystującego na tak, tego? Tak, jak najbardziej jest i to ponieważ to jest kwestia, nie wiem, w 2 dni można by taki upgrade zrobić. I taka jest idea, tam trzeba spełnić właśnie te wymogi formalne. Więc tutaj trzeba mieć już zalogowanych 100 sesji. I tak jak powiedzieliśmy przy 50. Oczywiście każdy może powiedzieć, ale to widać. To widać i tego nie da się oszukać. I trzeba być już advanced freediverem, co znaczy, że taki kandydat musiał już umieć wstrzymać oddech na 3 minuty, na tym kursie jest chyba 3,5 minuty i przepłynąć pod wodą. Tego aż tak nie pamiętam, ale rząd wielkości 60 metrów. To nie są bardzo wyśrubowane
normy, ale to już musisz się wykazać jednak jakimś poziomem wstrzymywania oddechu. To jest jednak różnica. Więc tak, Advanced Freediver i te Training Techniques, to samo co wtedy. I przechodzimy na taki kurs. Uczymy się, takie kursy robimy w DeepSpocie już 2 lata chyba. Tomek Nitka i Emilia Biała robią. I po tym kursie jestem samodzielnym instruktorem freedivingu, nieasystującym. Umiem prowadzić kursy freediver, basic freediver, pool freediver, try freediving i wiem co robię. Jak ktoś się umówi ze mną i powie, że chce poćwiczyć, to umiem mu powiedzieć tam głowa wyżej, niżej, kolana tak, śmak, owak, bo sam już jestem zaawansowanym freediverem, co najmniej mówię, tak oczywiście mogę być bardziej, więc to jest taki gość, że on u nas w DeepSpocie jest już pełnoprawnym pracownikiem, który nie może zrobić każdego kursu, który prowadzimy, ale może być prawie każdy i takich ludzi potrzebujemy. Więc jak jakby spojrzę w sensie ścieżki kariery, no to żeby dojść do poziomu z butlą samodzielnego instruktora, tych kursów jest dużo więcej po drodze i trzeba zbierać, a tu trzeba mieć po prostu doświadczenie. I to doświadczenie można zbierać w DeepSpocie oczywiście, ale można też zbierać na różnych wyjazdach. No bo jak pojadę na, nie wiem, właśnie Morze Śródziemne i będę tam nurkował, no to 2 sesje dziennie spokojnie zrobię, więc takie jedne wakacje, to tam ze 12 sesji freedivingowych, wartościowych sobie zrobię w Egipcie tak samo. Jak ktoś dużo ma determinację, to i 3. A robiąc je zdobędę doświadczenie, którego z kolei my oczekujemy od tych kandydatów. No tak? Że oni będą jakby rozgarnięci, będą wiedzieli, co robili. I ten freediver to jest poziom, na którym ja mogę uczyć. Freediving instructor, czyli ja mam uprawnienia i ja dojdę do tych dalej, że ja mogę uczyć kogoś, jak zostać instruktorem freedivingu. I jak liczyłem właśnie, wydaje mi się, że jest nas w tej chwili w Polsce 5. I tylko ja nie byłem wielokrotnie mistrzem Polski, wszyscy inni byli, a ja jestem małym misiem. Ale to jest też dowód na tę trochę zmianę filozofii, tę zmianę, która się zachodzi, że od tego, żeby uczyć ludzi, nie potrzeba performance'u jakby sportowego, wyczynowego, bo to są inne umiejętności. No tak jak w piłce nożnej, nie każdy trener musi mieć strzelę Dokładnie, bramki, tak. To jest coś innego i to jest coś, co w tym takim korze freedivingu to jest trochę ciągle nie do pomyślenia. Jakby w innych organizacjach, które skupiają się na szkoleniu ludzi, którzy mają później startować w zawodach. A SSI, tak jak PADI, są organizacjami jednak skupiającymi rekreacyjnych nurków i pomysł jest taki, jak ktoś chce uprawiać freediving i oglądać ryby, albo nurkać przy linie, żeby było miło z dziewczyną oglądać później zachód słońca na wyspie, to nie musi startować w zawodach, nie musi bić rekordów, natomiast musi robić to bezpiecznie, bo ten sport, tak jak nurkowanie z butlą, wiąże się z niebezpieczeństwami i tu jest jakby nacisk położony. Przyjemność, bezpieczeństwo, zdobywanie doświadczenia, małe kroki, tak żeby nie było strasznych przeskoków, żeby kolejny kurs to miał jakiś wielki egzamin, przed którym ty się trzęsiesz, tylko żeby to była taka naturalna ścieżka ewolucji. Jakby tutaj dochodzimy do takiego miejsca, gdzie to działa, gdzie jakby można być instruktorem, można uczyć ludzi, trzeba być sprawnym, dobrym, doświadczonym freediverem, ale nie wyczynowcem. I później wchodzimy dalej. To jak wygląda, powiedzmy, taki egzamin na instruktora instruktorów, tak? Bo ja sobie wyobrażam egzamin na tam 2. level freedivingu, tak? 2 gwiazdki wtajemniczenia, że pewnie są jakieś ćwiczenia do zaliczenia i tak dalej. A jak wygląda taki egzamin, jak będziesz uczył instruktorów? Co jest oceniane? Czyli tak, to co ja mam nazywa się Assistant Instructor Trainer i właśnie wbrew nazwie to nie jest tylko instruktor asystujących, tylko też tych freediving tego 1. poziomu. To jest jakby jedna z pułapek, bo w Scuba jest inaczej. W Scuba Assistant Instructor uczy instruktor trainer uczy instruktorów asystujących, a tutaj jakby uczy poziom dalej. Egzamin składa się z kilku części, tu cię nie zaskoczę. Jest jakby, to są wymagania zaliczeniowe. Po pierwsze masz jakieś wymagania, żeby przystąpić, musisz mieć określone doświadczenie. Wykaz jakby certyfikacji, nurkowań, tam jakiejś długości, czasy i tym podobne, ale one nie są aż tak duże, bo je musisz już wcześniej zrobić, żeby być tym właśnie na przykład performance freediverem, więc trochę ta część performance to już się wydarzyła. To już było i oni weryfikują, czy ty dalej to umiesz, okay. ale nie ma większych wymagań, bo to tam jest.
później są in-water fitness evaluation, to nawet, żeby nie być gołosłownym, to ja to wyszukam sobie. Więc, żeby być tym, kim ja jestem, Assistant Instructor Trainer, nie ma już Dynamic Rescue, bo było kilka razy wcześniej. Jest wyciągnięcie z głębokości 20 metrów kogoś, kto miał blackout i holowanie. I jest z tak zwanym hangiem wyciągnięcie kogoś, kto miał blackout z 20 metrów. To polega na tym, że ja schodzę na 20 metrów, tam trochę dyndam. To jest jakieś 30-45 minuta i dopiero wtedy zaczynam kogoś wyciągać. Chodzi o sytuację tak zwanego late divera, czyli taki trochę koszmar asekurantów, czyli mój nurek zanurkował. Ja nie nurkuję w deep spocie, czyli nie wiem, co on robi, bo nie widzę. Tak jakby tutaj mam taką przejrzystość, że ten problem nie istnieje, ale w świecie jak najbardziej istnieje. Ja liczę sobie w zegarku, że dobra, to teraz powinien zrobić nawrót i teraz powinien wracać, więc ja nurkuję w dół, żeby go spotkać na jakichś 15 metrach. No i dyndam tam, jestem, nie wiem, w tej hańczy, więc jest ciemno do góry, ciemno do dołu i czekam, jego nie ma. Okay. I jakby instruktor musi na tyle długo wstrzymywać oddech, żeby móc poczekać, a jak tamten jednak się wynurzy, to go wyciągnąć, jeżeli on się wynurzy na oparach. To jest takie najgorsza sytuacja, jaka może być. Na głębsze blackouty mamy inne techniki asekuracji i to jest takie ćwiczenie, które jest to i to wyciągnięcie z holowaniem, to są dwa, które trochę definiują twój performance, ale właśnie nie sprawdza się już, jak głęboko ja mogę zanurkować, bo już wcześniej musiałem się wykazać na 40 metrów, 45, to, zmieniają się trochę te wymagania. W tej chwili, żeby być performance freediverem, trzeba zanurkować na 40 metrów. Wcześniej to było 50 metrów albo 3 razy na 40 metrów w ciągu jakiegoś tam czasu. Jeszcze zdawałem taki, że tam to były 3 nurkowania trzeba było zrobić, bo tu nie mamy 50. A na przykład, jak już jestem na tej tabelce, to żeby być instruktorem asystującym, tym co powiedziałem na początku, co może basic i tak dalej, trzeba umieć trzymać oddech na 2,5 minuty, żeby być instruktorem freedivingu na 3, a żeby być i zaawansowanym instruktorem freedivingu na 4. Takie są te rzeczy i to są wymagania, które stała. Więc wracając do twojego pytania, pierwsze co to. Druga rzecz to pokazać podstawowe umiejętności freedivingowe, czyli takie, których się uczy na kursie cały czas, w jakości demonstracyjnej. Nie jestem pewien, czy po polsku jest świetne tłumaczenie, bo też ten kurs, relatywnie mało osób, taki kurs jak ten, który ja zrobiłem, może prowadzić. Do nas przyjechał szef SSI-a, po prostu tego freedivingu w SSI-u, Memo Arikok, i zrobił to, i byłem ja, była Agnieszka Kalska z Polski, Michael Blüthner z Niemiec i Giovanni Bianco z Włoch, i tą wesołą ekipą. Pozdrawiam Michaela. Michael mówił: "When the scuba diver is sinking, he may be sinking fast." Także to był fantastyczny kurs i teraz cały czas myślę głosem Michaela w głowie, jak czytam materiały. Więc osób, które mogą zrobić taki kurs, to już jest naprawdę mało, ten co my. Czyli mamy tak, trzeba umieć pokazać ćwiczenia ładnie, poprawnie, zgodnie. Trzeba umieć je omówić jakościowo i do oceny tego, jakby my jesteśmy trochę tak samo oceniani, jak my będziemy oceniać później, tylko że nasze progi zaliczeniowe są wyższe. Czyli mamy coś takiego, co się nazywa evaluation sheet i jest taki evaluation sheet dla uczenia na wodzie jakby basenowej, czyli tej do 5 metrów, na wodach otwartych i akademickie. I tam jakby jest powiedziane, w wielkim skrócie, bo też nie ma co w to chodziło, było, że tam musi być wstęp, rozwinięcie, zakończenie, załóżmy, musi być taki porządek, musisz zawrzeć takie elementy, nie możesz zawrzeć żadnej niebezpiecznej, musisz wszystkie punkty kluczowe, zadawać pytania i tak dalej, i tak dalej. To jest takie narzędzie, które jakby pochodzi w ogóle od systemu kontroli jakości i też jakby przyszło ze świata Scuba i sprawia, że ten system jest oczywiście nie całkowicie, ale dosyć odporny na osobę, jakieś prywatne animozje, czy jakieś takie historie, bo jakby na przykład, nie wiem, załóżmy, że nie podoba mi się, jak ktoś mówi, jego maniera mówienia. Ale jeżeli ktoś robi jakby wszystko to, co jest napisane, ja mam takie obiektywne, czy powiedział key points? Powiedział. Czy powiedział, jaka jest wartość tego ćwiczenia? Powiedział. Czy zrobił bezpiecznie? Tak. To ja mogę mu nawet powiedzieć, trochę mi się łatwa maniera, ale to może jest bardziej mój problem,
bo ty zrobiłeś wszystko tak jak trzeba, zrobiłeś to dobrze, zaliczamy i tak dalej. Więc jest to na tyle, na ile się da, zobiektywizowany system, który sprawia, że ludzie jakby na całym świecie mają dostać te same narzędzia i mają w ten sam sposób umieć uczyć i jakby, że jak kandydat na przykład później powie, nie, no ja nie zaliczyłem, bo mnie nie lubi. Tak, ale my pokażemy ten arkusz odpowiedzi i że no, ale tu nie powiedział tego, tu tego, więc to oblał, no to nie. No więc to jest narzędzie. Ono jest jakby rozpisane dla tych 3 działów, czyli płytka woda, głęboka woda, akademia, nauczanie w klasie, teoria jest trochę inne i to mamy. Więc jakby następnym wymogiem zaliczeniowym na moim kursie i na kursie instruktorskim jest poprowadzić 3 wykłady tak, żeby je zdać. No i żeby być instruktorem zdaje się je znacząco łatwiej niż żeby być instruktorem, trenerem. Tak? Jakby niby ten sam wykład, ale zupełnie inne jakby progi liczbowe. Trzeba po prostu być no nieperfekcyjnym, nie rozpędzajmy się, ale niemalże. Oczywiście tam już przestrzeń do błędów jest mała. Jest też ograniczona ilość prób na to. Czyli można nie zaliczyć i to szczerze mówiąc każdemu się zdarzyło i zdarza. To tak, nie róbmy się, nie ma ludzi doskonałych i nikt tego nie oczekuje. Natomiast jest ograniczona ilość razy, którą można nie zaliczyć. Więc jak mamy kandydata, który przystępuje do tego wykładu, no i robi, no nie udało się. I robi znowu i znowu się nie udało. To nie może do nie wiadomo kiedy. Chciałem użyć słowa, które jednak nie przechodzi przez radio, w sensie podcast, więc nie może w nieskończoność próbować, tylko jest zapisane w standardach, że w sumie tych prób ma być maksymalnie tyle, z czego oblać można tyle i też dla każdego kursu będzie troszkę inaczej, dlatego jakby bez liczb tutaj. A jak nie, zapraszamy na kolejne seminarium. I wtedy trzeba przyjść jakby znowu na kurs instruktorski. Mówisz, że takie prowadzenie wykładów to normalnie prowadzisz wykład dla egzaminatora. Dla egzaminatora i swoich kolegów, ponieważ i tu jest jakby, bo dotąd jest podobnie jak na kursie instruktorskim, tylko trudniej, tak? Czyli jakby musisz poprowadzić wykład, pokazać ćwiczenia, zaprezentować. To wszystko jest takie samo, jak później robi instruktor, tylko progi są wyższe. Instruktor tego uczy, w sensie kandydat na instruktora. A to, gdzie jest różnica między instruktor, trenerem a instruktorem, pojawia się w nauczaniu oceniania. Czyli my mamy tę matrycę oceny. Naszą wzorcową oceną jest ten szef freedivingu SSI, jakby, który jest tym, jak się mówi, wzorcem. No wzorzec. Tak, no wzorzec, tak. I on nam za każdym razem, jak nas ocenia, to mówi, tu ci dałem tyle dlatego, bo, tu dlatego, bo, tu dlatego, bo. Więc my wiemy jakby z czego wynika jego ocena i jakby uczymy się myślenia w ten sposób. I później jak jeden z kandydatów na takim kursie jakby mówi, to reszta go ocenia. Okej, ty się nawzajem oceniacie na kursie. Dokładnie, więc takie kółko oceniania i znowu właśnie uczymy się wyzbywać wszystkich tam animozji czy sympatii, bo jak oceniasz za łagodnie, to tak samo nie znasz tego kursu. To nie jest tak, że bardzo lubię Giovanniego, więc mu dam same trójki to najwyższe tam noty, no bo Giovanni jest świetny. Nie, to tak nie działa, po prostu wtedy się nie zda kursu. Są widełki, że na koniec oceny tam tych punktów maksymalnie z rzędu 50, też zależy od czego, i plus minus 2 punkty względem wzorca. Czyli jak za dobrze ocenisz, to będzie źle, jak za źle też źle i musisz umieć uzasadnić i jakby idea jest taka, że przez te tam u nas to było 9 intensywnych dni, ty masz się coraz bardziej zbliżać do wzorca i to ma być powtarzalne, tak? Czyli ten pomiar ma być rzetelny. Bo to jest to narzędzie, które my mamy później oceniać instruktorów i mamy ich oceniać tak samo Giovanni we Włoszech, Michael akurat w Egipcie, my w Polsce, gdzie nie pojedziemy. I w związku z tym to jest też tak, że jakbym, nie wiem, pogadał z ludźmi na Bali, hej, a może wam zrobię kurs instruktor trenerski i tam pojechał, no to oni dostają jakby serwis SSI. To jest nieważne, ja przyjechałem z Polski, a ktoś inny przyjechał skądś inąd, to ma być na tyle, na ile się da ta sama jakby usługa, ten sam kurs, takie samo kształcenie, jest jakby są do niego materiały, jest wszystko. Więc to ocenianie to jest to, co wyróżnia kurs instruktor trenerski od tych poprzednich. Bo jakby założenie jest takie, że ja już powinienem umieć freediving. No tak. A z tego, co rozumiem, to egzamin i całą naukę miałeś w języku angielskim. Tak. Jest jakaś bariera językowa, przełożenie to potem jak szkolisz po polsku na przykład?
Nie, bo materiały, znowu zareklamuję ten SSI, ale naprawdę SSI ma materiały po polsku przetłumaczone w olbrzymiej ilości. No, z tego, co wiem, w Polsce jakby jest bezkonkurencyjny pod tym względem i we freedivingu i w scuba. Teraz materiały się trochę pozmieniały, jakby mamy zmiany w podręcznikach, więc też te tłumaczenia jakby tam gonią za tymi zmianami, ale to się dzieje. A ja osobiście się uczyłem akurat, bo ja Dive Mastera robiłem też w języku angielskim i pracowałem w Stanach, też później jako instruktor nurkowania z butlą, więc ten język i nurkowanie mi się już łączą od dawna. A, ty homary przynosiłeś. No, dokładnie, tak, homary na rowerze, na piwkach. Także polecam tamten podcast. Na pewno był świetny. Więc rzeczywiście bez angielskiego ten kurs nie byłby wykonalny, ale też uczciwie wydaje mi się, że oni trochę tego chcą. Można go robić z tłumaczem, ale idea jest taka, że to już mają być tacy ludzie, którzy też pracują światowo, nie tylko w danym kraju, więc istnieją kursy instruktor trenerskie z tłumaczem. Jest ta instytucja i to jest możliwe. To nie są aż tak, oni w sensie SSI aż tak chętni do tego, bo jednak idea jest taka, że to ma być człowiek, który będzie takim już trochę kosmopolitą nurkowym. No, tak. Natomiast da się też bez języka, jest to zauważalnie bardziej skomplikowane. Powiedz mi, jakie były, nie wiem, najtrudniejsze elementy do zaliczenia na takim egzaminie, co było najtrudniejsze? Czy właśnie to ocenianie, czy jakieś może ćwiczenia, czy inne rzeczy? Ponieważ ja z racji relatywnie małej liczby certyfikacji mogłem przystąpić do tego kursu asystent instructor trainer, a nie instructor trainer, to miałem niższe te noty zaliczeniowe i nie chcę się przechwalać, ale w sensie ten kurs nie był bardzo trudny dla mnie. Gdybym ja musiał zdawać te wyższe, no to już byłby wymagający. To byłoby tak na granicy moich możliwości, ale przynajmniej niższe to nie było. Mam duże doświadczenie w nauczaniu nurkowania z butlą i w nauczeniu nie tylko w ogóle nurkowania, tylko innych rzeczy, więc też ta część akademicka jest dla mnie jakoś tam naturalna, bo z butlą się więcej gada niż we freedivingu. Freediving jest takim bardziej sportem opartym też o działanie, o ruchy, o coś tam, a w nurkowaniu z butlą jest dużo teorii, więc dla innych freediverów miałem wrażenie, że wykłady teoretyczne są trochę trudniejsze niż dla mnie. Ich performance w wodzie był lepszy od mojego, w sensie tym, jakimi oni są freediverami, także tam była taki twist. Natomiast ciekawostką jest to, że i to się zdarzyło chyba wszystkim nam, że mieliśmy wykłady na jakiś relatywnie banalny temat, bo jedną z rzeczy jest poprowadzić wykład na poziomie takim, krótki wykład na poziomie kursu freediver na przykład, czyli mówię jak wyrównać ciśnienie w uszach, tak? Coś, co zrobiłem 100 razy, więcej razy. Tak, że tak, taki naprawdę prosty i mały i ja taki swój oblałem i tam inni też taki swój oblali, bo jednak jest jako ci instruktor trenerzy, mamy się wykazać bardzo tą strukturą zunifikowaną, którą powinniśmy uczyć i nauczenie się, by wejść w tę strukturę jakby po raz kolejny, jednak wymaga takiego reżimu czasowego, strukturalnego, że mimo, że niby znasz temat, jakby masz go w małym palcu i możesz być obudzony w środku nocy i mówisz, to nie wystarczy. Trzeba się przygotować do tej prezentacji, usiąść, rozpisać te punkty kluczowe i to powiedzieć jakby w tym czasie, który jest zadany i tak, jak jest zadane i absolutnie tego nie krytykuję. W sensie widzę w tym wielki sens, bo jakby to gwarantuje spójność i standaryzację tego szkolenia i to jest wielka wartość, żeby utrzymać coś takiego w dużej międzynarodowej organizacji. Natomiast to sprawiało, że ludzie mimo dużego doświadczenia jakby w ten dzień i tak musieli mieć poprawki. To też tak trochę może być, że coś, co dla ciebie jest takie jakby naturalne, to gdyby właśnie nie ta instrukcja, nie ten schemat, to byś to pewnie może nawet pomijał. Tak, nie, to się jakby tak jak checklisty, tak jak wszystkie materiały, tak powiedziałem ci na początku, że ja z głowy to staram się nie robić nic, jak mogę, jakby zawsze się wspieram jakimiś tymi pegami, jakimiś narzędziami, które sprawiają, że nie zapominam tego, co mam powiedzieć i tego się jakby uczymy też innych. Nie da się zapamiętać wszystkiego, jakby nie można mieć w głowie całego kursu Freediver, Advanced Freediver, Performance Freediver, Training Techniques, ani Scuba Diver, Advanced Scuba Diver. Nie da się, to się zmienia, więc musisz się na bieżąco aktualizować, tak, więc to też jest druga rzecz. Dokładnie, także to jest gwarancją dokładnie, że uczysz tego, co masz uczyć i że jest to ustandaryzowane i dobre. No więc jakby tu też jakby chciałem pokazać, że jest w tym taki krok, że można albo być freediverem
i być freediverem przez lata, startować w zawodach, być świetnym freediverem i później wejść w poziom instruktorski, od razu wskoczyć dosyć wysoko w niego, ale można też i później w instruktor trenerski, albo można iść trochę inną ścieżką, czyli jestem sobie jakimś tam freediverem i uczę na bardzo podstawowym poziomie freedivingu, potem sam zdobywam doświadczenie i poprawiam siebie jako freedivera, więc skakuję na wyższy poziom instruktorski i jakby idę w ten sposób. To w Polsce akurat tę filozofię mam wrażenie, że CMAS w nurkowaniu z butlą bardzo ładnie jakby trzymał. Ja trochę teraz nie mam kontaktu, więc nie wiem, na ile to teraz działa, bo mam bardzo mało styczności z CMAS-em już, ale miałem. I też była ta koncepcja, że jakby rozwijam się trochę równolegle, a nie, że wszystko najpierw muszę opanować, a potem... Więc to jest ciekawa ścieżka. No i konkluzja jest taka, że dużo łatwiej i na przykład taniej jest zostać profesjonalistą freedivingowym niż profesjonalistą z butlą. Trzeba mieć może nie predyspozycje, ale jakieś wydolnościowe możliwości. W sensie to jest sport już. Rzeczywiście to jest sport i nie da się do niego tak podejść stricte z kanapy. Trzeba coś sobą reprezentować, ale nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. A freediving jakby rozwija się dużo bardziej dynamicznie niż nurkowanie z butlą, bo nurkowanie z butlą to jest taki rynek już mocno jakby zagospodarowany i oczywiście cały czas są jakby to jest olbrzymi rynek. Tak? Są nowi kursanci na całym świecie, jakby nie mam na myśli Polski, tylko mówię światowo, ale są też profesjonaliści, więc jakby chociaż instruktorów z butlą w sumie my tutaj szukamy cały czas, namawiam. Franek@deepspot.com, tak, ja zajmuję się rekrutacją też instruktorów i wdrażaniem w Deepspocie, ale jakby tam jest większy, a we freedivingu już ludzie wiedzą, że jest freediving, strasznie chcą zostać freediverami, a instruktorów jest ciągle naprawdę mało. Jakby to jest coś takiego, że jak ktoś zostanie instruktorem freedivingu, będzie spoko, to będzie miał pracę. To prawda, bo przecież Emilka stąd przyjeżdża do nas do Łodzi. No tak, na uczyć przykład. ludzi. A Łódź duże miasto. Tak, aczkolwiek Emilka też, umówmy się, jest wyjątkowa, bo Emilka jest fantastyczną freediverką i nauczycielką. To jest inna sprawa, że jak można z Emilką, to po co mieć z kimś innym? No to jest tak. No. Tak, no, ale w Łodzi jest tak, że można mieć z Emilką albo w ogóle. Albo w ogóle. Tak. I wiem, że tak jest na przykład w Olsztynie, w Krainie Jezior, że brakuje bardzo instruktora w różnych bazach nurkowych. W różnych firmach z instruktorami oni się pytają, hej, to jak to zrobić? Co zrobić? No tylko rzeczywiście nie da się tak zupełnie z marszu wejść we freediving, to jednak jest coś, czemu się trzeba jakoś poświęcić, zaangażować, ale na przykład, znowu reklama, weźmy taką jesień i zimę w Polsce. Mówmy się, że nurkowo aż tak fajnie nie jest i tak strasznie dużo się nie dzieje. Jak zamarznie jezioro, to jest trochę ładniej, ale ostatnio z tym zamarzaniem też w kratkę. Ostatnie 10 lat powiedzmy, więc jest to świetny czas, żeby rozwijać się w innej dyscyplinie sportu. Tak się składa, że w Mszczonowie mamy basen stworzony do nurkowania i chodzi mi o to, że w tym czasie, kiedy nie ma rynku do robienia kursów nurkowych jakby gdzieś na wodach otwartych, to można samemu się jakby wejść w tę ścieżkę freedivingową, zostać profesjonalistą i już w lecie oferować swoim klientom w centrum nurkowym, gdziekolwiek to centrum nurkowe jest, lekcje freedivingu, najpierw podstawowe, później bardziej zaawansowane i tak dalej. Więc to jest niezły moment i sposób na to, bo ta bariera wejścia naprawdę nie jest taka duża. To raczej jest kwestia determinacji i zaangażowania niż jakichś sekretnych umiejętności i rozumienia śpiewu ptaków i ryb. No, tak, mowy ryb. No. To powiedz mi w takim razie, jaki kolejny etap? Dla mnie? No. Nie no, chyba zacznę jakby uczyć tych instruktorów. Tak? No tak, już tutaj styczeń, luty. My mamy, mogę też zareklamować jedną rzecz? No dawaj. Mamy program stażowy w Deepspocie, do którego bardzo, bardzo namawiam. Jakby nasza idea, ale ten program to moje dziecko, dlatego ja namawiam bardziej niż inni jeszcze. Idea jest taka. Jak mamy jakiegoś człowieka, którego stać na nurkowanie bez problemu, to nie wiadomo, czy on będzie chciał mieć pracę nurkową, chociaż z pasji często będzie chciał. Ale jak taki człowiek, którego stać na wszystko, pieniądze ma, to nie jest problemem, przyjdzie na kurs instruktorski, wcześniej dive masterski, zrobi go i w ogóle nie popracuje wcześniej, to szczerze mówiąc
Bardzo rzadko zatrudniamy takiego człowieka, bo on zazwyczaj nic nie umie jeszcze. I to nie chodzi o jakość kursu instruktorskiego, tylko że nie da się w tydzień, 2 ani 4 nauczyć stricte kogoś, jak się pracuje w centrum nurkowym, jak jest z klientami i tu mówię, i na Łodzi, w Chorwacji, Morzu Śródziemnym, Bahamach i w Mszczonowie, jakby to będzie ten sam trochę problem, że taki instruktor tuż po kursie, jeśli nie miał żadnej praktyki, jest mało atrakcyjnym instruktorem. Więc jakby odwrócona idea jest taka, że my tu dajemy ludziom możliwość poznania centrum nurkowego od wewnątrz, czyli oni przychodzą, pomagają nam, czyli stażują, mopują podłogę też, ale nasi instruktorzy też mopują, więc tam kawy nikt nikomu nie robi. Właśnie miałem pytać, ciekawe, tak, nie, kawy nikomu nikt nie robi, ale sprząta się rzeczy jak najbardziej i przy okazji uczestniczą w naszych szkoleniach z klientami jako jakby obserwatorzy albo jacyś asystenci, to zależy czy z butlą, czy bez, od tam różnych wymogów, ale idea jest taka, że ci ludzie się tutaj uczą, jak to wygląda u nas i czego zbierają. Dokładnie. I już mamy z butlą, to mamy chyba 3 stażystów, którzy już są instruktorami i od pierwszego dnia byli fajnymi instruktorami, bo oni już pracowali. Także mieliśmy ludzi, którzy skończyli kurs i byli absolutnie gotowi, żeby wejść do pracy, bo już praktycznie wszystko wiedzieli wcześniej. We freedivingu mamy pierwszego stażystę, bohatera, który skończył staż i został instruktorem freedivingu i też wczoraj tu był w pracy, nie wiem czy dzisiaj jest. Maciek, pozdrawiam. Ale właśnie już w styczniu, lutym będziemy też tych naszych stażystów, którzy kończą ten swój etap stażowy, też robić im kurs instruktora freedivingu. I w tym programie stażowym jakby po pierwsze my jesteśmy z nich zadowoleni i wtedy im oferujemy i wtedy działamy, a po drugie dajemy im całkiem sporą zniżkę na taki kurs. Jakby tym doceniamy ich pracę. Czyli staż jest bezpłatny, ale za to można tu przychodzić za darmo, można nawet przynieść takie cenne wejścia rodziny, że można kogoś swojego bliskiego 2 razy w miesiącu przyprowadzić za darmo. Można uczestniczyć we wszystkich naszych kursach na bardzo preferencyjnych warunkach i na koniec dostaje się naprawdę znaczącą zniżkę na kurs instruktorski, więc to jest pomyślane tak, że jak ktoś chce się rozwijać w nurkowaniu, to mu się to naprawdę opłaci również finansowo, ale jak ktoś chce po prostu pooglądać deep spot, to my aż tak strasznie go nie chcemy, więc jemu to się aż tak nie opłaci. W internecie można spod wody pooglądać. No, dokładnie. Polecam. To ja polecam z kolei. Więc to jest ta idea i ponieważ właśnie trochę kończy nam się ta rotacja stażystów, to zapraszam na nowych wiosna, lato 24. To jest pora na nowych stażystów. Super. I stażystki. Teraz mamy parytet aktualnie. Super. No to co, to trzymam kciuki za sukcesy. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zagadałem aż tak strasznie. Nie, tylko 47 minut. To jest. Słuchajcie, przepraszam, ale to jest złożony temat. To ja wesprę to końcowe chcę powiedzieć. Fajnie jest być freediverem, fajnie jest być profesjonalistą freedivingu. Nie trzeba się tego bać. Można to zrobić, jeżeli ktoś ma pasję i zaangażowanie, można to zrobić relatywnie łatwo i szybko. Nie będzie tam uszczknięcia na jakości. Tak? Można być jakościowym. I warto, zwłaszcza, że brakuje instruktorów. Tak, jest nisza na rynku, to też prawda. A powiem wam, podobno najbardziej lubiany zawód to są kwiaciarze i kwiaciarki. W sensie, że kogo darzymy największą sympatią, z kim mamy jakby takie, to są ludzie, co sprzedają kwiaty. Ale myślę, że z powodu jakby niewielkiej próby to badanie nie obejmowało instruktorów nurkowania i freedivingu. Uważam, że ludzie naprawdę lubią instruktorów freedivingu. Takie mam doświadczenia, że bardzo jak ktoś wychodzi z lekcji i mówi, fajnie, tylko ten instruktor freedivingu banalny. Wszyscy od razu chcą się z tą przyjaźnić, więc to jest praca, która daje olbrzymią satysfakcję. Naprawdę. My zabieramy ludzi do prawdziwej krainy magii i oni się jeszcze wynurzają z tej krainy żywi, więc jest świetnie. Super. I tym miłym akcentem dziękuję za kolejny odcinek. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.